Skrót wydarzeń drugiego sezonu Warsaw by Night. Poprowadzi je Wendy Olsen z klanu Malkavian. Nie zagrałam dla was koncertu, to chociaż wystawię dla was sztukę. Na samym początku nie było niczego, dosłownie nic poza pustką, ciemnością i otchłanią. Bestii się to podobało, dopóki nie nastała światłość. Wtedy rzeczy stały się pokręcone. Zaczęło się od czegoś pozornie małego, takiego jak dziwny chłód i nieustanny głód i światłowstręt, a potem bum! Pradawna bestia zaczęła zamieszkiwać jednego ludzkiego gospodarza po drugim. Każdy z nich myślał, że jest jej panem, ale nie możesz kontrolować bestii. O nie! To bestia kontroluje ciebie. Jeśli myślisz, że jest inaczej, to jesteś głupcem. Pomijając jednak to, jak zostałam spokrewnioną, ponieważ zakładam, że to już wiesz. Jak pewnie pamiętasz, po wydarzeniach z wampirkiem, wtedy na plaży, zdecydowałam się nie spotykać z Gabrielem i Nikitą przez jakiś czas. Nie widziałam ich przez całe 2 miesiące. A w tym czasie udało mi się odnowić kontakt z Leonardem, moim bratem. A nawet udało mi się skontaktować z Mikołajem von Eichendorffem. Co jak co, łatwiej było go znaleźć niż przekonać do rozmowy, ale na szczęście wysłuchał mnie i udało mi się z nim pogodzić, a nawet zaprzyjaźnić. Chociaż ciebie pewnie najbardziej zaciekawi to, że trafiłam do psychiatryka. Najnudniejsze 2 tygodnie mojego życia. I zanim zapytasz, czy trafiłam tam z własnej woli, pozwól, że odpowiem. Po części. Ale reszty dowiesz się później, więc nie mogę zdradzić za dużo. Na całe szczęście, w halloweenową noc, Nikita i Gabriel przyszli mnie wyciągnąć. I o dziwo, udało im się to zrobić bez wpakowania się w kłopoty. No, a przynajmniej na tyle, na ile się da, kiedy pacjent ucieka z psychiatryka. Tak między nami. Do tej pory zastanawiam się, skąd Nikita zdobył informacje na ten temat. To trochę zbyt dziwne, jak na zwykły przypadek. Nie sądzisz? A może to tylko moja wyobraźnia? Jeszcze tej samej nocy pojechaliśmy do Tomasza Beksińskiego, Nosferatu, którego nie zastaliśmy w domu. Podejrzewam, że to dlatego, że jest Halloween i w końcu może z niego wyjść. Zostaliśmy jednak na dachu bloku, w którym mieszka, aby porozmawiać. Dowiedziałam się wtedy od Gabriela, że mam 2 stwórców, bliźniaków lub bliźniaczki. Nie mogę się doczekać, aż ich poznam. Mam tyle pytań. Niemniej jednak, to właśnie wtedy razem z Gabrielem ujawniliśmy prawdę na temat Tarkowskiego, który został zamieniony przez spokrewnionego z Sabatu. Widziałam wyraźnie w mojej wizji, jak ubrany w biały garnitur wydawał polecenia szlachtom, a te go słuchały. Widziałam jego upadek. Tak samo wyraźnie, jak widzę publiczność przede mną. Jeszcze tej samej nocy udaliśmy się do centrum, aby znaleźć dziewczynę o imieniu Dagmara na prośbę Aureliusza. Całe to zadanie przerwał nam mężczyzna, którego otaczały cienie. Jego aparycja była przerażająca. Ten mężczyzna wyglądał jak zły brat bliźniak Aureliusza. Dodatkowo przedstawiał się jako Lukrecjusz, a dokładniej Lukrecjusz Schwarz. Zdradził nam, gdzie przebywa mój odwieczny nemezis, Łucja. Pan Schwarz nie był zadowolony, że ktoś taki jak ona jest z La Sombry. Nie chciał, żeby taka osoba była w jego klanie. To też wspomniał nam, gdzie w tamtym momencie przebywała. Wiedziałam, że nas wykorzystuje, jednak postanowiłam zagrać w jego grę, bo ta suka za długo chodziła po tej ziemi, a wiedziałam, że lepszego momentu mieć nie będę. Zwłaszcza, że w ową halloweenową noc poczułam ogromny przypływ mocy. Nie wiem, co to było, ale uwierz, czuliśmy się niepokonani. Pan Lukrecjusz zawiózł nas pod samo warszawskie zoo. To właśnie tam była Łucja, razem z 2 innymi gulami z Sabatu. Mówili na siebie smakosze, czy jakoś tak. Pili krew ze zwierząt.
Przez pierwszy moment zawahałam się. Ale chwilę później poczułam żądzę zemsty, ogromny gniew i determinację. Ależ to była walka. Żałuj, że cię tam nie było. Pozbawiłam ją o głowę. Słodko-gorzkie było jednak to zwycięstwo, ponieważ w drodze powrotnej z zoo spotkaliśmy spokrewnionego gangrela o imieniu Mieczysław. Okazuje się, że pan Mieczysław jest właścicielem warszawskiego zoo, a co za tym idzie, bardzo cierpiał przez utratę swoich zwierzęcych przyjaciół. Po krótkiej rozmowie z Mieczysławem przekonałam Gabriela, aby w końcu spotkał się ze swoją żoną, Alicją. Nie wiem, o czym dokładnie rozmawiali, jednak domyślam się, że nie była to łatwa rozmowa. Powoli zbliżał się wschód słońca, a na Gabriela czekaliśmy chyba godzinę, więc zdecydowaliśmy się z Nikitą pojechać i poszukać noclegu. I akurat jak mieliśmy jechać, Gabriel zaprosił nas do środka. Niezręczne pierwsze spotkanie, nie powiem, ale nic nie przebije tego, czego dowiedziałam się w środku. Gabriel wyjawił swojej ludzkiej żonie prawdę na temat spokrewnionych. A to mnie nazywają wariatką. Jak do tej pory Alicji nic się nie stało i jest względnie bezpieczna, ale nie chcę nawet myśleć, gdzie nas to doprowadzi. A tym bardziej nie chcę myśleć, co będzie, jak ktoś ze starszych spokrewnionych się dowie. I tak miło było zobaczyć ich razem. Gabriel nawet przez chwilę wydawał się szczęśliwszy. Zdecydował się, że chce spędzić czas ze swoją rodziną. Więc się trochę rozdzieliliśmy. Ja pojechałam na imprezę do Seven Clubu, aby spotkać się z Mikołajem, o którym już wcześniej wspomniałam. Powiedział mi, że chyba wie, jak odwrócić naszą klątwę. I być może wrócimy do bycia ludźmi. Nie mogłam jednak z nim dłużej o tym porozmawiać, bo otaczało nas zbyt dużo osób. Do Nikity odezwał się gość o ksywce Tajfun. Wezwał Nikitę na przesłuchanie przez policję, a może raczej powinnam powiedzieć policję spokrewnionych? Nie jestem pewna, co tam powiedział, ponieważ ukrywa to przede mną, ale ja i tak się dowiem. Ku mojemu zdziwieniu po całym tym przesłuchaniu również pojawił się w Seven Clubie. I wtedy sprawy zaczęły przybierać ciekawy obrót. Napisał do mnie ksiądz Rydzyk. Okazało się, że jest on Nosferatu o imieniu Ramek. Boże, dlaczego zawsze do mnie ktoś pisze z tego klanu? Powiedział, że mam przysługę do zrealizowania i potrzebuje nas na już. No, dużego wyboru nie miałam, więc poszłam z Nikitą na miejsce spotkania, a stamtąd pojechaliśmy na Uniwersytet Warszawski, a dokładniej Wydział Matematyki. W drodze okazało się, że 2 telefony ze specjalnym oprogramowaniem Camarilli trafiły w ręce śmiertelników. Udało nam się je znaleźć, na całe szczęście. Nie miałam dużo czasu, ale zdążyłam przejrzeć jeden z tych telefonów. I nie uwierzysz, były tam wiadomości między Gunnarem a Łucją. Rozumiesz, co to znaczy? Gunnar od tylu lat był w anarchistach, centralnie pod nosem pani Syreny. I okazał się być szpiegiem. Szpiegiem Sabatu. Potem pojechaliśmy do Centrum Nowych Technologii, ponieważ Ramek potrzebował stamtąd jakichś dokumentów. Ale zamiast dokumentów znalazłam coś o wiele lepszego. Znalazłam teczkę o nazwie Srebrny Deszcz. Okazało się, że to teczka Inkwizycji. Mieli informacje na temat Nikity, Ajko, Mikołaja, Witaliego i paru innych spokrewnionych, których nie znałam. Ja i Gabriel byliśmy podejrzani przez to, że zadawaliśmy się z Nikitą. Ale nie mieli na nas żadnych dowodów. Chciałabym, żeby nas przez to baczniej nie obserwowali, ale chyba wszyscy wiemy, że to nie może być tak proste. Na domiar tego wszystkiego, pracownica Nikity, Wiktoria, ta sama, przed którą go ostrzegałam, okazała się pracować dla Inkwizycji. Może gdyby mnie posłuchał, uniknęlibyśmy tego, a może chociaż dowiedzielibyśmy się wcześniej. Nieważne. Nie mieliśmy wyboru, trzeba było działać. Szef Ramka, Enigma. Chociaż ty możesz go znać jako E.
Otworzył nam drogę ucieczki, używając EMP. Całe ulice zgasły, nigdzie nie było prądu. Sam Primogen Nosferatu był przerażony. Ramek zawiózł nas do swojego sklepu, w którym na wielkim ekranie pojawił się właśnie Enigma, a raczej jego dziwna hologramowa podobizna. I jeśli myślisz, że to koniec złych wieści, to się mylisz. Słuchaj tego. Enigma zaczął się domyślać, że Nikita może być z Sabatu. Powiedział, że jeśli teraz się przyzna, może jeszcze jakoś się dogadają. Ale Nikita postanowił go okłamać i szedł w zaparte, że nie wie, o czym mowa. Widzę po twojej minie, że chyba się domyślasz, co się stało. Enigmie nie zajęło długo odkrycie prawdy. Jeszcze tej samej nocy, chyba z godzinę później, dowiedział się, że Nikita go okłamał. Od Ramka, żeby było śmieszniej. Słońce miało niedługo wstać, więc rozdzieliliśmy się, aby móc odpocząć. Nikita pojechał do swoich rodziców. Po rozmowie ze swoim ojcem, Nikita zrozumiał, kto może być jego stwórcą. Nie wiedzieliśmy jednak nic więcej. Nie mieliśmy nawet zbyt wielu informacji, gdzie zacząć go szukać. To był ślepy traf. Nie wróżyło to nic dobrego, ponieważ następnej nocy musieliśmy działać szybko. Ze względu na naradę spokrewnionych. Tę samą, która zdecydowała o ścięciu Leona. Narada miała odbyć się o północy, a my musieliśmy na niej być. Nikita zdecydował się na zabicie swojego stwórcy. Dzięki Ramkowi, który uświadomił mu, że to była ostatnia szansa na jego odkupienie w oczach innych spokrewnionych. W tym czasie ja umówiłam się z Gabrielem, aby powiedzieć mu, czego się dowiedziałam. Ja i Gabriel spotkaliśmy Dunara, brata Gunnara, który skierował nas do starej, opuszczonej fabryki na Ursusie, Szamotach, mówiąc dokładniej. Wspomniał, że tam może być Sabat. Nie mógł nam jednak bardziej pomóc, bo przez to, że jego brat okazał się szpiegiem, musiał opuścić Warszawę. Nie miał dużo czasu. Po tej wymianie informacji spotkaliśmy się z Nikitą. Moja psychika zaczęła trochę szwankować, jak zawsze, w najgorszym możliwym momencie. Miałam wizję za wizją. Kiedy doszłam do siebie, Gabriel i ja pożegnaliśmy się z naszymi najbliższymi. I nagle wszyscy poczuliśmy, że to już czas. Wsiedliśmy do kosmicznego vana Ramka i pojechaliśmy po głowę Albusa Tarkowskiego, pradziadka Nikity, bo to właśnie on okazał się być jego stwórcą. Nikita i Gabriel stanęli oko w oko z tym, co nas wcześniej rozdzieliło. Z wampirkiem. A potem z pradziadkiem Nikity. Ledwo uszli ze swoim nieżyciem. Na całe szczęście Nikicie i Gabrielowi udało się ich zabić. Czym prędzej udaliśmy się na naradę spokrewnionych, gdzie przekazaliśmy informacje, które zdobyliśmy na temat inkwizycji oraz starszego Tarkowskiego. Nikita i ja zdecydowaliśmy się dołączyć do anarchistów, natomiast Gabriel postanowił opuścić Warszawę i wyjechać z rodziną z dala od tego przeklętego miasta. Żałuję, że i ja się na to nie zdecydowałam, kiedy miałam okazję. Następnego dnia oficjalnie już przyjęto nas do anarchistów. Prawie zagrałam koncert z moim ulubionym muzykiem Peterem Steelem, a prawie dlatego, że kompulsja na scenie przed dużą częścią nowo poznanych spokrewnionych pokrzyżowała mi plany. I spotkałam się z Mikołajem, który powiedział mi, czego potrzebuję, abyśmy wrócili do bycia ludźmi, a było to trochę leków i lodówka medyczna. Brzmi zaskakująco łatwo. Pamiętam, że wtedy pomyślałam, co mogłoby pójść nie tak? Ano, powiem ci, co może pójść nie tak. Nikita, ja i Witali pojechaliśmy na lewą stronę Warszawy, aby ukraść to wszystko. Niestety, nie przewidziałam, że lodówka medyczna będzie za ciężka dla wampira z klanu Brudża, ani tego, że na przykład ja i Nikita zachowamy się jak dwa klauny. Kompletnie nic nam nie wyszło. Wspomniałam, że nie jestem jeszcze włamywaczem, prawda?
Udało się zdobyć jedynie leki, których Miki potrzebował. Mam nadzieję, że wspólnie wrócimy do bycia ludźmi. Ale na odpowiedź na to i na inne pytania będę musiała jeszcze chwilę poczekać. Kłaniam się nisko i życzę wam długich nocy spokrewnieni. Ustawiam się w dynamicznej pozie i czekam, aż zgasną światła.